Więc jedziemy na jacht, jak zwykle z Hani i jesteśmy przy promie Venizelos, który odpływa za 1,5 godzinki. Troszkę wcześniej przyjechaliśmy. Mamy śpiworki, bo nie było miejsca w kajutach, więc będziemy sobie na podłodze spali. No i oddaliśmy bagaże i dostaliśmy właśnie taki oto kwitek, który jest na pewno ważniejszy od pieniędzy, także nie możemy go zgubić, bo to on opisuje trzy nasze walizki. Nocny rejs z Hani do Pireusu jest wygodny i przyjemny, pod warunkiem, że wykupi się kajutę. W sierpniu ruch na tej trasie jest wzmożony, dlatego trzeba o to zadbać dużo wcześniej. My spóźniliśmy się i dostaliśmy tylko bilety na pokład. W takiej sytuacji pozostaje nocleg, tak, na podłodze. Pomyśleliśmy, że może ktoś, kto ma zarezerwowaną, wykupioną kajutę, nie przyjdzie. No i będziemy mogli skorzystać. No i poszliśmy, jak tylko ruszył prom, poszliśmy do recepcji zapytać, czy jest jakaś wolna kajuta. I czego się dowiedzieliśmy? Że takich spryciarzy jak my było przed nami 30. Jest lista oczekujących. Nikt z tej listy nie dostał kajuty. Więc jest tak. Tym razem nie mamy samochodu. Czeka nas długa droga z Pireusu do Lavrio. Te miejsca dzieli od siebie 70 km. Pierwszy etap – metro. Do stacji sportu jest kilka kroków. Więc jest jak jest. Przyjechaliśmy do Lavrio. Jest bardzo ciepło, jest bardzo przyjemnie. No ale okazało się, że Swell, czyli ta łódka, którą mieliśmy płynąć, poprzedni ludzie uszkodzili płetwę sterową, uszkodzili kil, bo wjechali na mieliznę, uszkodzili foka samohalsującego się. Naprawy zostały wykonane. Myślę, że będzie bezpiecznie. Wszystko zostało sprawdzone, więc oczywiście się to dopiero okaże. Z końcem roku wygasa nasz 5-letni kontrakt z South Sea Sail. Rafaela jest wystawiona do sprzedaży. Mimo to nasza umowa wciąż obowiązuje i nadal mamy możliwość pływania. Tyle, że na innym jachcie, dlatego wybieramy spośród pozostałych łódek Christosa. Idziemy teraz zobaczyć Bawarkę, którą być może popłyniemy, a może nie. Popłyniemy Swell, no więc oni wyremontowali wszystko, sprawdzili i tak dalej, więc problem tylko troszkę jest z tym fokiem samohalsującym, ale tak to łódka jest w miarę sprawna. No ale zobaczymy tą Bawarię. To jest 46 Bawaria, ma 4 kabiny, 3 WC i no, zobaczymy. Ten wiaterek, dawno nie czuliśmy tego wiatru od morza. I może mieszkamy niedaleko morza, a my tu jakoś w tej marinie jest inaczej. Inny gatunek. What you do to me is in confliction, a straight contradiction with my... To co? Bierzemy te czy Swell? Swell ładniejszy. No, Swell jest ładniejszy. Swell jest naprawdę elegancki. No zastanawiamy się, co tu robić. Taka, no w porządku, tylko taka troszkę już widać, że ta łódka jest no wyeksploatowana, więc nie jest jakaś taka no, super zadbana, wydaje mi się. Nie? Always running, adrenaline in every blood cell. Some say I'm on... No dobra, to co robimy teraz? No, idziemy obejrzeć Swella, tak? Tak, jedziemy zobaczyć Swella, czy działa mu fok i po to, żeby to zrobić, to musimy pojechać
do drugiego portu, bo jedna łódka jest w jednym porcie, a druga jest w drugim, także jest troszkę zamieszania. No, ale już wtedy podejmiemy decyzję, co i jak. Dobrze, tak wstępnie oglądam łódkę i silnik chodzi. Włączyliśmy także silnik chodzi, ale chciałem sprawdzić, jeszcze popatrzeć, jak wygląda ten samohalsujący fok. I to wygląda właśnie w taki sposób, że tu po prostu poszły takie kulki łożyska i po prostu bardzo to ciężko chodzi. Także no nie wychodzi, ale jak już się podniesie tutaj wieżę, to już wtedy nie chce chodzić. O, już się blokuje. O, trzeba po prostu to, no nie wiem co tu robić w zasadzie, no będziemy patrzeć więc chyba zrobię tak, że będę przy zwrocie przez sztak zwiniemy żagiel, zwiniemy foka, zmienimy kurs i wtedy dopiero go rozwiniemy, no więc to taki będzie zwrot taki sobie, no ale powinien zadziałać. Dobra, to możemy lecieć. Jedziemy po zakupy. Śmieci wyniesiemy też, ale zakupy trzeba zrobić. Po prostu, oj, zaraz się wywalę. Więc wylądowaliśmy w końcu na takiej łódce Swell. Takiej zresztą jak pływaliśmy w październiku zeszłego roku. No jednak uznaliśmy, że będzie bezpiecznie. Rzeczywiście tam jest problem z tym fokiem samosterującym, ale myślę, że damy jakoś radę. No zresztą zobaczymy. No, najwyżej będziemy po prostu jakoś tam ręcznie przesuwać, bo wyleciały kółka z łożyska po prostu. No dobra, ale to zobaczymy, a teraz do sklepu. No to po drodze jest taki sklep Jumbo, w którym czasem lubimy chodzić, no ale tam są same takie straszne duperele, które w zasadzie potem się okazuje, że są nieprzydatne. No. Więc nie idziemy. Idziemy do sklepu My Market, który jest tuż za nim w Lavrio. No ale oczywiście najpierw to musimy spytać, czy nam dowiozą te zakupy, bo to jest dość sporo i nosić te ciężkie torby to słabo. No zapytamy się. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. Taki długi. Ile? No prawie 200 euro. Więc mamy poczekać na kierowcę, który przyjedzie tutaj i zawiezie nam zakupy. Bo driver is coming, pani powiedziała. Co takiego? Pani powiedziała, driver is coming. Czekamy. Trzeba być cierpliwym w Grecji. Chyba nie. Grecka historia. Facet przyjechał, ale powiedział, że nas nie weźmie. Dlatego, że musimy mieć jakieś dokumenty z recepcji. Z recepcji z kolei powiedzieli, że żadnych dokumentów nie trzeba, żebyśmy poszli do niego. Po prostu on nas weźmie. No ale on powiedział, że nas nie weźmie, więc poszedłem do recepcji. Mówię jeszcze raz, że potrzebne dokumenty. No więc napisała 2 tutaj na rachunku. A on w międzyczasie sobie pojechał, pusty w zasadzie. No i czekamy, no.
dwójka na rachunku wystarczyła za dokument potwierdzający nasze uprawnienia do przewiezienia naszych produktów do portu. Zostały zabrane nie tylko zakupy, ale także i my. No tutaj mamy nawet podwózkę z zakupami. Co ty na to? No, to jest Grecja. Raz tak, raz siak. Właśnie się zaokrętowaliśmy na naszym pięknym okręcie statku. My przyjechaliśmy wcześniej, a za chwilę właśnie w tej chwili ląduje reszta naszej załogi. Nasza przyjaciółka Justyna i jej siostra, no i nasz kuzyn Kaj. Chyba są bardzo zmęczeni, bo napisałam: idziemy do knajpy, czy jemy na łódce. Odpowiedzieli, że nie wiedzą, więc rozumiem, że są bardzo zmęczeni, więc robimy coś dla nas wszystkich na kolację. Robimy fetę zapiekaną z figami. Pyszne danie. A słuchajcie, jakie proste. Bierze się fetę, bierze się figi, polewa się miodem, polewa się oliwą. Fajnie byłoby mieć zioła, no ale nie mamy. Jakieś oregano albo bazylię. Nie mamy, więc będzie bez tego. I do piekarnika jakieś 20 minut i będzie fajna potrawa. No dobrze, a ja spróbuję piekarnik zapalić. Bo zawsze to jest loteria troszkę w jachtach, no ale... Uważaj, bo tutaj się gotuje woda na górze. A ja... O Jezu. No właśnie, tak to czasem jest. No i trzeba przytrzymać, żeby nie zgasło. No chyba już można puścić. I co? Pali się? Tak, pali się. No właśnie tak rozpakowujemy i no się okazuje, że oczywiście dużo rzeczy zapomnieliśmy. Ja nie wziąłem czapki, to po pierwsze. Po drugie nie wzięliśmy kamizelek ratunkowych, co jest już masakrą. Oczywiście tutaj są, ale my mamy własne. Rozgałęziacz, nie wzięliśmy rozgałęziacza. Tu są 2 kontakty tylko na jachcie, więc taki rozgałęziacz jest bardzo potrzebny. Pojawia się spóźniona załoga. Taksówkarz zawiózł ich do przystani promowej, która jest ponad kilometr od portu miejskiego. Takie pomyłki zdarzają się wcale nierzadko. My za pierwszym razem także tam trafiliśmy. Grunt, że się doczekaliśmy i możemy spokojnie zjeść tę ostygłą nieco fetę zapiekaną z figami. A rano wypływamy na Cyklady. Ale o tym w następnym odcinku. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.